Toruń to miasto, które przede wszystkim kojarzy się z gotycką starówką, piernikiem i Mikołajem Kopernikiem. Jednak poza głównym szlakiem turystycznym istnieje tutaj miejsce, które od lat budzi ogromne kontrowersje. Nad Wisłą, na terenach dawnego portu drzewnego, powstaje rozległy kompleks związany z działalnością ojca Tadeusza Rydzyka. Pomimo że nie figuruje w klasycznych przewodnikach, to i tak co roku ściąga tutaj rzesze nie dość że pielgrzymów, to jeszcze miłośników historii, architektury, a także osób ciekawych skali podejmowanych tutaj inwestycji i przedsięwzięć finansowych. W tym filmie przyjrzymy się temu miejscu w sposób spokojny, bez emocji, bez oceniania, opierając się na informacji publicznych i na liczbach, ostateczną ocenę pozostawiając Wam. Ojciec Tadeusz Rydzyk, urodzony w 1945 roku redemptorysta, od lat 90. buduje w Toruniu jeden z największych w Polsce katolickich konglomeratów multimedialnych i instytucjonalnych. Z jego inicjatywy powstały Radio Maryja, Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritatis oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. To właśnie jego nazwisko najczęściej pojawia się w kontekście dużych inwestycji realizowanych w Toruniu. Media często określają ten obszar mianem Imperium Rydzyka, choć formalnie mamy tu do czynienia z siecią kilku odrębnych podmiotów o charakterze religijnym, edukacyjnym i kulturalnym. Wszystko skupia się w rejonie ulicy Starotoruńskiej, gdzie rozciąga się rozległy teren rozbudowywany w ostatnich latach. Dla części osób to centrum pielgrzymkowe, dla innych przykład jednego z największych współczesnych projektów sakralnych i edukacyjnych w Polsce. Znajduje się tutaj monumentalna świątynia, muzeum w budowie, uczelnia, park pamięci, dom pielgrzyma, kawiarnia, zaplecze techniczne, a także inwestycje geotermalne. Całość tworzy swoisty kampus, który niezależnie od opinii stał się jedną z najbardziej nietypowych atrakcji Torunia. Pierwszym, najbardziej rozpoznawalnym obiektem jest kościół Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Świątynia została wybudowana z inicjatywy ojca Rydzyka według projektu architekta Andrzeja Ryczka. Jej powstanie wpisano w ideę programu Polonia Intertio Millennio, który miał upamiętniać pontyfikat papieża Jana Pawła II i odrodzenie religijne u progu trzeciego tysiąclecia. Wnętrze wyróżnia się rozbudowanym wystrojem ikonograficznym oraz dolną kaplicą pamięci, w której umieszczono ponad 1180 nazwisk Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Wokół kościoła ustawiono kilka rzeźb o charakterze religijnym i historycznym. Ich autorem jest Tadeusz Porębski, toruński rzeźbiarz. Prace przedstawiają m.in. postać świętego Piotra Rybaka, świętą rodzinę oraz Mieszka I i Dobrawę, nawiązujących do chrztu Polski. Rzeźby powstały w 2016 roku i stanowią element zagospodarowania przestrzeni wokół świątyni związanej z działalnością środowiska skupionego wokół ojca Tadeusza Rydzyka. Przy wejściu znajdują się także monumentalne bramy z karylionem składającym się z 32 dzwonów.
Kościół jest jedną z największych współczesnych realizacji sakralnych w mieście, zarówno pod względem wysokości, jak i pojemności. Obiekt ma około 50 metrów wysokości i może pomieścić blisko 3000 wiernych, z czego 900 miejsc to miejsca siedzące. Centralnym elementem konstrukcji jest masywna kopuła o wadze około 320 ton, dominująca nad bryłą świątyni. Kopułę wieńczą złota korona z krzyżem i postaciami aniołów, stanowiąca najwyższy punkt całej budowli i widoczna z wielu kilometrów. Sama świątynia stała się punktem odwiedzin nie tylko dla pielgrzymów, ale również dla turystów, którzy chcą zobaczyć współczesną polską architekturę sakralną w monumentalnym wydaniu. Najbardziej medialnym elementem kompleksu pozostaje jednak Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II, tworzone przez Fundację Lux Veritatis pod auspicjami Ministerstwa Kultury. Umowę o jego powołaniu podpisano w czerwcu 2018 roku. Według przekazanych opinii publicznych informacji od 2019 do 2023 roku resort kultury przeznaczył na budowę muzeum około 195 milionów złotych. Jednak to nie jedyna kwota. Portale informacyjne podają, że łącznie podmioty związane z ojcem Rydzykiem mogły otrzymać z publicznych środków do końca 2020 roku ponad 300 milionów złotych, a niektóre materiały wskazują, że w latach 2016-2023 suma wsparcia mogła przekroczyć 380 milionów złotych. W listopadzie 2025 roku Ministerstwo Kultury złożyło pozew przeciwko Fundacji Lux Veritatis, domagając się zwrotu 210 milionów złotych z odsetkami, argumentując to nieprawidłowościami w realizacji projektu muzealnego. Równocześnie Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty w siedzibie fundacji, co zostało szeroko nagłośnione przez media. W wielu materiałach pojawia się informacja, że budynek muzeum wciąż, mimo olbrzymich nakładów, pozostaje w dużej mierze pusty i oczekuje na pełną ekspozycję. Postanowiliśmy to sprawdzić. Dzisiaj przyjechaliśmy właśnie tutaj zobaczyć to muzeum. Zapłaciliśmy 12 zł za wstęp od osoby i zostaliśmy wpuszczeni zaledwie do korytarza, dlatego że w tej chwili funkcjonują tylko dwie wystawy tymczasowe. Pierwsza z nich to jest Od protestu do wolności, która na niewielkim obszarze tego korytarza w gablotach prezentuje różnego rodzaju dokumenty, a także wystawa fotograficzna. A druga część, wystawa związana z reprodukcjami znaczków filatelistycznych z wizerunkami Jana Pawła II. To, czym zostaliśmy zszokowani, to, że natychmiast po wejściu, kiedy zaczęliśmy nagrywać, pan powiedział, że tutaj nie wolno takich zdjęć robić. Nie ma takiego punktu regulaminu. Podobno dokumenty, które są tutaj wystawione, tych kilka dokumentów z okresu stanu wojennego, są objęte prawami autorskimi, więc nie mogę ich sfilmować. Natomiast pozostała część, czyli ta część stała, jest jeszcze w przygotowaniu. Kompleks to jednak nie tylko świątynia i muzeum. Znajduje się tu także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Niepubliczna uczelnia wyższa działająca od 2001 roku, kształcąca m.in. przyszłych dziennikarzy, specjalistów komunikacji społecznej, informatyków, politologów, prawników i pielęgniarki. Szkoła funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Jej główna, można powiedzieć, stara siedziba znajduje się przy ulicy Świętego Józefa. Natomiast część akademicka, organizacyjna i konferencyjna mieści się tutaj, nad Wisłą, pośród całej reszty obiektów tego kompleksu.
w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych inwestycji, gdzie na przestrzeni ostatnich lat powstał tu rozległy teren zabudowywany obiektami o różnym przeznaczeniu. Jest tutaj również Park Pamięci Narodowej, czyli projekt, który ma na celu upamiętniać Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Według oficjalnych danych polski podatnik dołożył do tego przedsięwzięcia 8 milionów złotych. Park Pamięci Narodowej zajmuje prawie 22 hektary. Główna aleja składa się z 3-metrowych postumentów, których liczba w zależności od etapu realizacji podawana jest od około 100 do blisko 180. W momencie otwarcia w 2020 roku umieszczono tu 18 457 nazwisk, a według późniejszych informacji organizatora liczba upamiętnionych osób była stopniowo zwiększana i przekroczyła 30 000 nazwisk. Dodatkowa część parku poświęcona jest zakonnicom ratującym Żydów. Wskazywana jest liczba 2345 sióstr. Integralnym elementem założenia jest także pawilon Polska krwią uświęcona, w którym prezentowany jest m.in. wykaz około 6700 miejscowości dotkniętych niemieckimi represjami w czasie II wojny światowej oraz dane dotyczące ofiar okupacji. W kompleksie rozwijano również projekt geotermii toruńskiej, na który Fundacja Lux Veritatis otrzymała wsparcie publiczne w wysokości 74 milionów złotych. Geotermia toruńska to projekt wykorzystujący ciepło wód geotermalnych pozyskiwanych z głębokości ponad 2 km. Wykonane odwierty wykazały temperaturę wody na poziomie około 60-64 stopni Celsjusza. Inwestycja obejmowała budowę ciepłowni geotermalnej i podłączenie jej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Moc instalacji szacowana jest na około 18 MW, co pozwala pokryć kilka procent zapotrzebowania Torunia na ciepło. Projekt był współfinansowany ze środków publicznych, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W części relaksacyjnej Parku Pamięci Narodowej w sąsiedztwie alei parkowych znajdują się dwie tężnie solankowe. Konstrukcje te pozwalają tworzyć aerozol solankowy bogaty w minerały, który przypomina mikroklimat nadmorski i jest wykorzystywany jako forma naturalnej inhalacji. Tężnie te są mniejszymi instalacjami parkowymi, różniącymi się od dużych kompleksów uzdrowiskowych z Inowrocławia czy Ciechocinka, ale stanowią element strefy relaksu i spacerów w założeniu parku. Warto też odnotować, że część z tych obiektów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, przez co tworzą bardzo charakterystyczny fragment współczesnego krajobrazu Torunia. Dla jednych jest to nowoczesne centrum duchowe, dla innych kontrowersyjny symbol finansowania religijnych inwestycji z publicznych pieniędzy. Dla wielu turystów to natomiast po prostu nietypowa atrakcja, której nie znajdzie się w folderach reklamujących gotyk, ale która niewątpliwie budzi ciekawość. Całość imperium można zwiedzać pieszo, przechodząc od świątyni przez park aż po muzeum i budynki uczelni. Nawet jeśli ktoś nie jest związany z Radiem Maryja ani działalnością ojca Rydzyka, może potraktować to miejsce jako współczesny fenomen, połączenie religii, edukacji, polityki, architektury i gigantycznych strumieni finansowania publicznego. Podsumowując, to miejsce, niezależnie od poglądów, jest ważnym elementem współczesnej historii Torunia. Powstało dzięki ogromnym środkom, zarówno prywatnym, jak i publicznym. Obejmuje świątynię, muzeum, uczelnię, geotermię, park pamięci i zaplecze pielgrzymkowe.
Przyciąga turystów, badaczy współczesnej kultury i zwykłych ciekawskich. A historia jego powstania pokazuje, jak w Polsce XXI wieku przenikają się religia, polityka i inwestycje infrastrukturalne. Ostateczna decyzja należy do Was. Czy jest to ważne centrum edukacyjne i duchowe, czy też przykład na nieuzasadnione wydatkowanie przeolbrzymich środków publicznych? A może po prostu kolejna atrakcja Torunia, którą należy zobaczyć, aby zrozumieć współczesną Polskę? Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu przedsięwzięciach. Czy byliście tutaj? Jakie macie zdanie na ten temat? Jakie są Wasze doświadczenia? A jeśli lubicie nasze filmy, to zapraszamy do subskrypcji, do polubienia i odwiedzenia nas co czwartek, bo co czwartek nowy odcinek. Do zobaczenia!